Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ludu, moje błogosławieństwo jest dla każdego z was. Jesteście moim ludem, który niosę na moim krzyżu chwały i majestatu. Wzywam was, abyście nie gardzili głosem tego pasterza dusz. Ludzkie stworzenie musi skupić się na przebudzeniu z rzeczywistości, w której żyjecie. Zaprzeczacie rzeczywistości ludzkości, człowiek błąka się po ziemi i jako istota irracjonalna odrzuca prawdę tego czasu, w którym dominują złe obyczaje, nieszlachetne namiętności i dehumanizacja. Z głupoty zaprzeczacie, że znajdujecie się w chwili chwil. Nie widzicie przewagi komunizmu, który w przebraniu na tysiące sposobów manipuluje ludzkością. Z przebiegłością węża przeniknął do wszystkich obszarów, uciskając narody, biczując je, a to tworzy wielki związek między mackami i głową wielkiego smoka, który wyniesie antychrysta. Moje dzieci muszą słuchać mojego głosu, który wzywa ich, aby nie żyli dalej tak, jakby wszystko było dobrze, kiedy ludzkość jest w chaosie. Ludzkość znajduje się w chaosie, zaprzeczając mi jako Bogu i pozwalając diabłu przeniknąć do waszych serc. Jesteście w chaosie w obliczu ziemi, która się trzęsie, zapowiadając wam wstęp do wielkich trzęsień ziemi przepowiedzianych dla ludzkości. Zamieszanie w ludzkości jest wielkie, przyjmujecie grzech, a odrzucacie dobro. Przychodzę, abyście ocalili swoją duszę, abyście zostali odnowieni wewnętrznie w duchu wielkodusznym i pozwolili mi wejść, aby was przemienić. Każde z was, moje dzieci, musi wzrastać, musicie być bardziej świadomi waszego stanu duchowego, grzechów, które popełniacie i które przylgnęły do was, powodując, że działacie mechanicznie poprzez powtarzanie, nie widząc ich jako niewłaściwych czynów i wielkich zanieczyszczeń, którymi brudzicie swoją duszę. Nie wierzcie tym, którzy mówią wam, że wszystko jest w porządku, oni chcą spowodować, że wpadniecie w grzech, abyście stracili swoją duszę. Musicie mnie poznać. Zapominacie o mnie, aby związać się z tym, co ziemskie, z tym, co światowe, szukacie złych uczuć nękanych kłamstwami, bo jesteście pod jarzmem macek zła. Mój lud jest ciągnięty ku temu, co światowe, szukacie mnie poza sobą, w technologii i we wpływach zła, które was poddaje, a tam mnie nie znajdziecie. Musicie wejść w siebie, uświadomić sobie zmysły, które posiadacie i właściwie je wykorzystać, abyście mogli właściwie postrzegać świat. Mój umiłowany ludu, musisz zbliżyć się do mnie z pragnieniem, by naprawdę żyć w jedności z moim domem. Te chwile pogrążają człowieka w ignorancji, lecz jednocześnie duchowość rozwija się wraz z człowiekiem, aby doprowadzić go do świadomości bardzo osobistej decyzji, która pozostała w mocy niektórych, którzy nie chcą, aby moje dzieci się rozwijały. Kto mnie potrzebuje, aby zjednoczyć się ze mną, nie znajduje wskazówek ani niezbędnego wsparcia, ale musi odwrócić się od tego, co światowe, aby mój święty duch go prowadził, bo te drogi, mówię to ze smutkiem, zostały zdegradowane do minionej epoki. Stworzenie ludzkie powinno użyć swojej inteligencji, aby wyjść poza to, co mogą zabrać jego fizyczne zmysły, aby zrozumieć, że to, co pojmowało jako zjednoczenie z moim domem, musi być rozszerzone, aby otworzyć drogę do nowości życia duchowego i zbliżenia się do mojej woli. Moi przedstawiciele na ziemi muszą dawać świadectwo mojej miłości i nie mogą być powodem zgorszenia, nie mogą być częścią spektaklu szatana w tej chwili. Ja jestem Bogiem i nie ma innego poza mną.
Wzywam was do mojej miłości i do bycia odbiciem tej mojej miłości. Ideologie wzywają was do zabijania waszych braci, bez żadnej litości. Formy modernizmu zostały stworzone przez tych, którzy rządzą ludzkością i pragną waszej zguby, moje dzieci. Potrzebuję, aby mój lud widział głęboko, aby szukał grzechu, aby dowiedzieć się, jak grzech jest zamaskowany. Nie naśladujcie modernizmu, to nic innego jak lustro tych, którzy z ciemności prowadzą was do poddania się złu. Ta elita zajęła się sianiem terroru wśród ludzkości, przez cały czas rzucają śmierć na moje niewinne, na moje chrześcijańskie dzieci, z wielkimi okrucieństwami, które zaskakują ludzi. Czyny tego pokolenia są haniebne, szydzą ze mnie, sugerując, że wszystko, co ogłoszone, wydarzyło się już wcześniej. Ci, którzy nie patrzą obiektywnie na ciąg wszystkich wydarzeń natury i na szaleństwo, z jakim działa człowiek, ulegają złudzeniu, częściowo dlatego, że ludzkość nie wierzy we mnie i aby dostosować się do mody, zaprzeczacie, że jestem waszym Panem i waszym Bogiem. Ludu mój, znajdujesz się w chwili decyzji, albo będziecie nadal pełzać jak węże po ziemi, przywiązani do nowości tego świata, albo podejmiecie stanowczą decyzję, aby być inni i żyć we wnętrzu nieustannie szukając mnie. Dzieci, potrzebujecie odwagi, aby zobowiązać się do życia w sposób bardziej niebiański. Mój ludu, stworzenie jęczy z powodu zniszczeń, które spowodowaliście i nadal powodujecie, zawładnęliście naturą, zdewastowaliście ją, a ona odzyskuje od człowieka to, co on sobie uzurpował. Większość geografii Ziemi zostanie przekształcona, wody mórz przenikną do Ziemi. Moje dzieci muszą przewidzieć to, o czym ich władcy nie wspominają z obawy przed prawdą. Wysoka technologia doprowadzi do poważnych konfrontacji, które dodadzą się do tych już istniejących między wielkimi mocarstwami, a więc na morzu zostanie wywołana seria wydarzeń, które będą częścią przerażającej III wojny światowej. Ogień porusza się w przestrzeni i w kierunku Ziemi z wielką prędkością, nadchodzi przeciwko wszelkiej ludzkiej niesprawiedliwości, która swoimi złymi działaniami przyciąga oczyszczenie z zewnątrz jak magnes, który sprawi mu ból. Niektóre moje dzieci odrzucają te moje wezwania, a to dlatego, że nie jest dla nich przyjemne słuchać o przyczynach ich własnego grzechu. To prawda, że na świecie tysiące dzieci umiera z głodu, w świecie, który nazywacie zglobalizowanym. To jest mówienie do was z obiektywizmem i prawdą. Czy z tego powodu ocenilibyście moje wezwania jako negatywne? A może powiecie, że apokaliptyczne jest to, że wspominam o śmierci niewinnych przez głód lub wojnę? Kiedy ta apokalipsa została stworzona przez samego człowieka? Wzywam was do szczerej refleksji. Inni powiedzą wam, że są posłani przez mój dom i nie będą nalegać na zmianę życia związaną bardziej z duchowym wznoszeniem się, abyście byli lepszymi ludźmi z większą wrażliwością na stworzenie, a zwłaszcza na człowieka, dziecko Boże. Nie słuchajcie tych, którzy mówią do was w swoich własnych imionach. Pamiętajcie, że ten, kto jest powołany przeze mnie, zaprasza ludzi do mnie, a nie do siebie. Módlcie się, moje dzieci, ziemia nadal silnie się trzęsie, zapowiadając wielkie zmiany geograficzne. Módlcie się, moje dzieci, przewroty społeczne są częstsze, człowiek budzi się do ucisku, wielkie mocarstwa będą zdestabilizowane. Módlcie się, zagrożenie dla ludzkości zbliża się z kosmosu. Mój umiłowany ludu, trwaj w jedności z moim domem, nie odmawiaj moich próśb, abyś z większą siłą oparł się diabłu. Pokusa istnieje, mądry człowiek to ten, który idzie i zmienia się, gdy upada.
Człowiek mądry to ten, który odpiera ludzkie ego, aby dać sobie możliwość życia w większym zjednoczeniu ze mną. Kto nie cierpi, nie idzie właściwą drogą. Bądźcie istotami pokoju, nie narzucajcie się siłą, ale świadectwem, że ja w was mieszkam. Ludzkość musi patrzeć, dokąd zmierza. Ofiaruję wam moją nieustanną ochronę. Moje legiony obserwują was, aby poprowadzić was na właściwą drogę. Nie szukajcie mnie daleko od siebie, mieszkam w każdym człowieku. Nie zapominajcie, że jestem w zasięgu waszego wzroku, wzywajcie mnie, patrzcie na mnie, odnajdujcie mnie. Odkryjcie przyczynę oczyszczenia ludu, który wyrzeka się swego króla. Ten król czeka na was, aby was przyjąć i powitać bez zwłoki. Przyjdźcie do mnie, a droga będzie znośna, prawda oświeci waszą drogę. Moje miłosierdzie nie jest wyczerpane, przyjdźcie, nawróćcie się i podejmijcie na nowo prawdę mojego słowa. Błogosławię was, Jezus.